Dzień dobry, na stół trafiła do nas Slavia 630 model 77 na standardowy coroczny przegląd. Tylko ją rozbierzemy, przesmarujemy, wyczyścimy, złożymy z powrotem. Przed przyniesieniem jej tutaj na stół upewniłem się, że wiatrówka jest rozładowana. Przez chwilę z niej strzelałem po prostu na dworze i mam 100% pewność, że nie ma śrutu i nie jest naciągnięta. Zaczniemy od odkręcenia kolby. Żeby to zrobić, trzeba usunąć te 3 śruby. Raz, 2 i 3. Wszystkie 3 na śrubokręt płaski. Tej tutaj nie trzeba ruszać, ona się wkręca tylko w drewno i tylko przytrzymuje przednią część osłony spustu. W momencie, kiedy zdejmiemy kolbę, mogą nam ze środka wypaść 4 części. Pod tymi 2 śrubami są takie małe metalowe podkładki ząbkowane. One mogą wypaść, one powinny być wciśnięte w drewno, ale mogą wypaść. Mniej więcej w tym miejscu znajduje się taka dość długa, płaska blaszka. Nie możemy jej zgubić, ciężko ją dostać. I teraz na języku spustu znajduje się sprężyna, takie coś metalowe. Odrobinę to widać, gdybyśmy sobie tu poświecili światłem, to widać. To się powinno trzymać spustu po zdjęciu kolby, ale może spaść. Więc 4 elementy. Jeden metalowy element tutaj, płaska metalowa sprężyna tutaj i 2 podkładki. Tak to wygląda po rozkręceniu. Tutaj spadła mi jedna z tych podkładek, one wyglądają w ten sposób. Te na szczęście da się jeszcze dostać w sklepie metalowym, gdyby ktoś pogubił albo miał skorodowane. Tu jest druga taka sama, ta się wpiła w drewno. Takie jest ich zadanie, powinny się wciąć drewno. Te 2 śruby są takie same. Ta jest inna. To jest blaszka, o której mówiłem przy mechanizmie spustu. No chodź ostrość. Ona nie chciała sama spaść, ja ją zdjąłem palcami. Jest nasadzona na języku spustu w ten sposób. I ona może Wam spaść też praktycznie nie do dokupienia, chyba że jakieś z używanych. Kolbę możemy sobie już odłożyć na bok, tak żeby jej nie pogubić. Zajmiemy się resztą mechanizmu. Zaczniemy od zdemontowania kostki lufy. W Slavii rozwiązano dźwignię naciągu w ten sposób, że jest ona nietrwale przymocowana. Ona jest dociskana przez właśnie tą blaszkę, która nam z tego miejsca wypadła. Dlatego bardzo łatwo odkręcić lufę. Odkręcamy tą małą śrubkę pierwszą. Gdyby ona nie chciała się kręcić, to musimy delikatnie obrócić tą z koronkową główką. Ta mała blokuje nam dużą, odkręcamy małą, a potem dużą. Ok, wyciągnąłem już tą małą śrubkę, która jest tylko zabezpieczeniem, żeby się nam główna nie odkręciła. I teraz ważna rzecz od spodu. To jest ślizg, który blokuje wiatrówkę w pozycji zamkniętej. Jego sprężyna. One są zabezpieczone tą główną śrubą. W momencie, kiedy to wykręcicie, raz, że napięcie tej sprężyny będzie Wam w ogóle przeszkadzało w wyciągnięciu tej śruby, to w momencie, kiedy ją wyjmiecie, obie połówki się rozjadą, a te 2 elementy będą próbowały przelecieć przez pokój. Musimy je złapać. Ja będę potrzebował do tego więcej miejsca, zrobię to na podłodze i ja sobie to jeszcze przykrywam ręcznikiem. Wtedy wszystko, co wyleci, wpada w ten ręcznik. Po prostu wyciągamy tą śrubkę teraz. Wbrew pozorom nie było to proste. Musiałem dość mocno podważyć ją śrubokrętem, żeby wyszła. Teraz ta część i sprężyna, która jest w środku, ja ją złapałem w ręcznik, ale dość często się zdarza, że widujemy te elementy latające po pomieszczeniach. Mamy osobno lufę, która grubsza nie będzie nam potrzebna. Możemy ją tylko od środka wyczyścić. No i zostaje nam reszta mechanizmu. Teraz będziemy potrzebowali wybić stworzeń od mechanizmu spustowego. Tu mam wybijak 3 mm i będziemy potrzebować młotka. Stworzeń siedzi delikatnie, nie ma potrzeby użycia za dużo siły. Teraz pod spustem tutaj jest jego sprężynka. Jak tylko wyciągnę wybijak, to spust należy popchnąć w stronę lufy i pociągnąć do góry. Mamy spust, jego sprężynkę. Następnym etapem będzie wyciągnięcie mechanizmu bezpiecznika i tylnej części systemu. Jeżeli Wasza wiatrówka była serwisowana regularnie, to ta część powinna dać się odkręcić palcami. Jeżeli jest trochę zastana, to może się okazać, że będziecie musieli wziąć śrubę, która trzymała tył osłony spustu i wkręcić ją w to miejsce. To jest jej oryginalne miejsce, w którym ona powinna się znajdować. Tak jest zresztą zawsze wygodniej. Po prostu to odkręcamy.
środku jest naciągnięta sprężyna. Ona też będzie próbowała wylecieć na pokój. Główna sprężyna mechanizmu. O, mamy tylną część systemu. Już luzem sprężynę z prowadnicą. I całą resztę. Żeby wyciągnąć tłok, wystarczy go czymś zahaczyć i wyciągnąć stronę mechanizmu spustowego razem z uszczelką. Wychodzi delikatnie, żeby tego nie pouszkadzać. Zdemontowano. Prowadnica sprężyny da się wyciągnąć, trzeba ją tylko delikatnie do tego namówić. Został nam mechanizm bezpiecznika. Teraz mechanizm bezpiecznika. Składa się on tak naprawdę z dwóch kawałków. Z przodu mamy kawałek od języka spustowego. Tutaj wystarczy wyciągnąć ten stworzeń. On wychodzi naprawdę delikatnie. Możemy go wyciągnąć. Teraz w przedniej części, albo tylnej patrząc od strony strzelającego, znajduje się bezpiecznik. Teraz tak. W tym miejscu, nie wiem czy to dobrze widać, w tym miejscu, gdzie jest ostrość, jest takie nadtoczenie w gwincie. Pod nim znajduje się stworzeń, a ten metalowy pierścień, który tutaj widać, to jest sprężyna, która go dociska. Teraz w tych rowkach ten stworzeń dociskany sprężyną zapada się do każdego z tych rowków. Oczywiście w normalnych warunkach nie da się tego wyciągnąć tak, bo trzymając mechanizm spustowy, ale to pozwala właśnie zatrzymać pozycję zabezpieczony i odbezpieczony. Gdybyście potrzebowali to wyczyścić, to trzeba ściągnąć ten metalowy pierścień. Wtedy to będzie można wyciągnąć. To się da nawet wyszarpnąć, gdyby się ktoś bardzo, bardzo postarał. Można go po prostu wyszarpnąć w tamtą stronę. I ten stworzeń, jest go troszeczkę trudno wybić, bo nie ma jak od tamtej strony do niego podejść, a co więcej tutaj resztki gwintu go trzymają. Ja tego nie będę demontował. Cały ten mechanizm można po prostu zanurzyć i wypłukać w czymś, nawet w takiej formie. Wypłukać go i zalać go brunoksem. Czas na złożenie jej z powrotem, czyli mechanizm bezpiecznika. Tu jest rowek. Tu jest element od mechanizmu spustu. Wsuwamy jedno w drugie. Blokujemy stworzeniem. Montowanie slawi nie jest dokładnie w tej samej kolejności, w jakiej ją demontowaliśmy, ale zaczniemy od zmontowania cylindra, sprężyny, prowadnicy i mechanizmu od spustu i bezpiecznika. Ok, tłok nie jest obrotowy. Tutaj ma prowadnicę. Prowadnica musi się pokryć z tym otworem. Na szczęście w slawi uszczelka wchodzi bez problemu, nie ma tutaj za dużego ryzyka, że coś uszkodzimy. Trzeba to tylko dosunąć z grubsza do końca. Zaraz to dopcha sprężynę. Sprężynę obojętne w tą stronę. Wkładamy do środka, następnie wchodzi prowadnica. Ona musi wejść do środka, do sprężyny. Teraz będziemy musieli włożyć ten element. Teraz trzeba to mocno ścisnąć i dokręcić na siłę. Ja to zrobię poza kadrem, bo muszę się zaprzeć o samego siebie. Udało mi się załapać gwint. Dokręciłem to prawie do końca. Teraz zamontuję sobie śrubkę. Nie wkładałem ją wcześniej, żeby się nią nie zranić. Teraz kręcimy tym elementem. Jeżeli byśmy dokręcili to do końca, nie wiem gdzie jest koniec, ale dokręcenie tego do końca nic nam nie daje, nie ma tej otworu i teraz musimy się cofnąć do tej pozycji, kiedy widzimy wszystkie elementy w środku równo, prawda? Śruba patrzy równo w naszą stronę, śruba i ma nacięcia. Ok, przechodzimy do najtrudniejszego elementu, jaki musimy wykonać, czyli trzeba zmontować potem kostkę z systemem i wsadzić docisk, który trzyma to w całości. Teraz tak, na tym elemencie jest podfrezowanie. Ono musi się idealnie pokryć z tym otworem tutaj. Musi nam idealnie tak podejść. Nie może być ani troszeczkę przekoszone, ponieważ w tym miejscu dojdzie nam śruba
i tylko w tej pozycji się to zablokuje. Będziemy musieli ścisnąć tą sprężynę, dopchać stworzeń aż dotąd i jednocześnie przez to przełożyć tą śrubę na wylot. To jest dość skomplikowana czynność. Ale zaczniemy od odłożenia tej śruby. Ja ją polecam dość gęsto nasmarować. Nawet bym powiedział, że napchać do niej trochę smaru. Nic się nie stanie, jeżeli będziemy mieli tutaj nadmiar. Ona jest najczęściej pomijanym elementem w wiatrówkach. Ok, jak widzicie, ten element wystaje dość mocno. Nie ma szans palcami tego wcisnąć. Ja będę używał ostrza od śrubokręta, oczywiście w ten sposób. Będę to dopychał w tamtą stronę. Teraz wkładamy to. Proponuję zacząć w pozycji gdzieś 90 stopni. To jest zupełnie nienaturalna dla wiatrówki pozycja. Teraz tak, to musimy wsadzić odrobinkę do środka, ale tylko odrobinkę. To nam nie może wpaść do środka, bo zablokuje cofanie się tego bolca. Teraz dopychamy to. On musi dojść mniej więcej w to miejsce. Praktycznie do samego końca go musimy dopchnąć. Jak zwykle nie było to za proste. Trzeba teraz dokręcić do końca. Teraz po dokręceniu, w momencie kiedy uda nam się dokręcić do oporu, ona ma na sobie koronki. Musimy ją cofnąć o tyle, żeby tą małą śrubkę dało się tutaj włożyć. U mnie to będzie tyle. Dopiero teraz będę mógł włożyć tą małą śrubkę i ona wpadnie pomiędzy koronki. Mniejszym śrubokrętem bym sobie. Dokręcę. Tą małą dokręcamy już mocno. Ona nie może nam wypaść. Nie za mocno, to jest bardzo mały gwint. Możemy sprawdzić, czy mechanizm działa. Zanim założymy język spustowy, musimy się upewnić, że wszystkie elementy ułożyły nam się poprawnie. Zaczynając od tej strony, tutaj jesteśmy w stanie włożyć język spustowy luźno do środka. On ma tyle miejsca, ile mniej więcej żyletka by weszła. Po drugie, w tym miejscu widzimy okienko, do którego będzie wchodziła dźwignia naciągu. Podczas dokręcania często się zdarza, że to się nam przekręci. Jeżeli by się tak zdarzyło, to trzeba to przyblokować śrubokrętem i kręcić tym elementem na boki tak długo, aż to wróci na swoje miejsce. Pamiętajcie, one nie są ze sobą połączone, one są tylko dociśnięte sprężyną, więc ten i ten obracają się luźno względem siebie. Waszym zadaniem jest ułożyć je wszystkie w jednej linii. Teraz możemy już założyć mechanizm spustu. W mechanizmie spustu tu jest otwór, do którego wchodzi sprężyna, w języku spustu, a drugi otwór znajduje się w tym miejscu. W tym miejscu jest. Musimy jedno trafić w drugie. I wmanewrować go do środka. Kiedy już tu trafił i mamy pewność, że obie strony sprężynki weszły, przyblokowujemy to stworzeniem. Ok, mechanizm spustowy już jest założony. Możemy sprawdzić, czy się luźno rusza. Po wyciągnięciu bezpiecznika nie ma możliwości odciągnięcia spustu do tyłu. Po wypchnięciu go z powrotem spust luźno chodzi. Teraz już będziemy gotowi, żeby zakładać kolbę. W środku były dwie sprężynki Intenso na 100. To jest sprężynka, która reguluje siłę nacisku spustu. Nakłada się ją tylko na spust w ten sposób. Teraz w tym miejscu na spuście jest taka tarka. To są ząbki, worowki. Ten element, wchodząc na to, zaklinuje się krawędzią o te rowki. Im wyżej go damy, czyli mniej rowków nałożymy, tym lżejszy będziemy mieli spust. Można go ustawić nawet do tego stopnia luźno, że będzie sama strzelała, co jest oczywiście bardzo niebezpieczne. Często zdarza się, że po zmontowaniu uznamy, że jest za miękko albo za twardo. Trzeba zdjąć kolbę, przeregulować tą sprężynkę, założyć kolbę z powrotem. Ja ustawiam na start na trzecim rowku od tej strony licząc, czyli cyk, cyk, trzecim zostaje.
W Slawi dość nietypowo montuje się system z kolbą. Pomontujemy system do kolby, która stoi pionowo, ze względu na tą blaszkę. Ją będziemy wkładać w ten sposób. Czyli tą wypustką w stronę tego podfrezowania tutaj. Ona tutaj tylko i wyłącznie leży. To jest ślizg od dźwigni naciągu. I teraz tak, musimy się upewnić, że dźwignia jest tu ładnie weszła w rowek. Ona jest niczym nie przytrzymywana, więc będziemy musieli ją trzymać ręką i musimy jedno złożyć z drugim, tak żeby nam wszystko spasowało. Nie wypadła sprężynka, nie wypadło to z tego rowka i żeby nam nie spadła sprężyna ze spustu. Oczywiście ta śruba musi być wyjęta z tego otworu. Udało mi się to złożyć, widzicie, trzymam to jeszcze ręką. Teraz mamy 3 śruby. Dłuższa idzie tutaj. Nie dokręcamy jej na razie do końca. Te 2 otwory najpierw wchodzą nakrętki ząbkowane, które już tutaj wrzuciłem. Teraz te 2 śruby, nimi też trzeba trafić. Sugeruję dokręcać je na zmianę. Mam sobie większy śrubokręt. Sugeruję dokręcać je na zmianę w ten sposób, żeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy jedną naciągniemy bardzo mocno, a przez to druga zacznie robić coś dziwnego, albo nawet może nam uszkodzić końcówkę od kolby. Dalej nie jest dokręcona jeszcze za mocno. Teraz tą już dokręcę mocniej. Teraz tą. I na końcu tą z tyłu. W ten sposób nie ma ryzyka, że coś sobie oberwiemy. Ok. Wiatrówka jest zmontowana. I teraz tak. Będziemy oddawać strzał na sucho. W normalnych warunkach się tego nie powinno robić, ale po serwisie przynajmniej raz musimy to zrobić. Złamiemy wiatrówkę do końca, tak żeby zaskoczył spust i żeby wyciągnęło bezpiecznik. Złamiemy ją z powrotem i musimy z nią obchodzić teraz bardzo delikatnie, ponieważ mamy naciągniętą wiatrówkę pustą, w której nie wiemy, jak delikatnie działa spust. Celujemy w stronę tarczy i zdejmujemy bezpiecznik. Wiatrówka nie powinna wystrzelić. Gdyby się tak zdarzyło, że wy nacisnęliście, zdjęliście bezpiecznik i ona natychmiast wystrzeli, to znaczy, że spust jest ustawiony zbyt lekko. Trzeba będzie przestawić tą blaszkę. I teraz, jeżeli wszystko działa dobrze, oddajemy ten strzał na sucho i oceniamy, jak bardzo podoba nam się poziom nacisku na spust. Ewentualnie możemy użyć przyrządu pomiarowego do zmierzenia siły nacisku, jeżeli taki posiadamy. Ale większość z nas będzie to robiła na wyczucie, żeby sobie go ustawić tak, jak lubi. Jeżeli jesteśmy zadowoleni, to koniec. Udało nam się przeserwisować wiatrówkę. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni, ściągamy kolbę, przestawiamy tą blaszkę o jedno miejsce w tą stronę, którą będziemy potrzebować, montujemy ją z powrotem i powtarzamy całe ćwiczenie jeszcze raz. Do momentu, kiedy nie będziemy zadowoleni. I to tyle.